Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Ostatni raz po meczu z Borymów mówiłem, że my potrzebujemy środkowego pomocnika. No jest to widoczne, że my potrzebujemy takiego zawodnika, który tam będzie biegał, harował w tym środku pola, który będzie przede wszystkim wybiegany. Dzisiaj chciałem porozmawiać o dwóch zawodnikach, którzy najczęściej ostatnio gdzieś tam przebijali się w mediach, w plotkach transferowych. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! A więc jak powiedziałem, jest dwóch zawodników, których chciałem dzisiaj pokrótce tak tylko porównać, omówić. Nie chcę tutaj w jakieś statystyki głębsze się wgłębiać. Chcę po prostu wyrazić swoje zdanie zwykłego po prostu kibica, tak? Jak zwykle zresztą. A więc mamy dwóch. Jeden to Carlos Baleba, drugi to Conor Gallagher. No i tutaj są różne teamy, że tak powiem. Kibice po różnych stronach barykady się ustawiają. Niektórzy po stronie Baleby, niektórzy po stronie Gallaghera. Ja natomiast muszę to powiedzieć, że gdybym miał wybierać, wybrałbym team Conor Gallagher. Ale cóż, może sobie umówmy. Po pierwsze, mamy tutaj tego Balebę z Brighton. Cóż, jest to zawodnik bardziej defensywny niż Conor Gallagher. Bardziej skupia się na defensywie niż na ofensywie. W ofensywie daje dużo mniej niż Conor Gallagher. Już same statystyki o tym mówią, gdyż rozegrał jak do tej pory 95 meczy około, w których zdobył bodajże 4 bramki, zanotował 2 asysty. I to gdzieś, wiecie, te liczby nie powalają. Przypomnę jeszcze, że te statystyki są z 2 klubów, a mianowicie z Brighton wiadomo i z Lille. Z francuskiego Lille z obydwu klubów nazbierał 4 bramki i 2 asysty. To nie powala na kolana, tak? Ja nie wiem, jakiego zawodnika w końcu chce Amorim. Dla mnie, mówię, lepszym wyborem jest jednak Conor Gallagher, gdyż on w 136 meczach, jak rozegrał do tej pory w Premier League, zaznaczam w Premier League, ma 18 bramek bodajże i 13 asyst. To jednak jest różnica. To jest taki zawodnik bardziej box to box. Od jednego pola karnego do drugiego, wybiegany, bardziej stawiający na ofensywę, ale też i dobrze odbierający piłki, tak? Też potrafiący piłkę odebrać. Z doświadczeniem też reprezentacyjnym w reprezentacji Anglii. Ja bym szedł w tym kierunku. Kolejny plus, który przemawia bardziej za Conorem Gallagherem niż Balebą Carlosem, jest to, że przynajmniej nie wyjedzie nam na Puchar Narodów Afryki. Przynajmniej taka rzecz się nie stanie. I nie wyjedzie nam 4 zawodników, bo już 3 wyjechało, tylko może wciąż 3 wyjedzie. Natomiast nie wiem, w jakim kierunku my mamy iść, że co, będziemy kolejnych gdzieś pozyskiwać, a później co? 8 nam wyjedzie na Puchar Narodów Afryki? I kim my będziemy grać przez ten czas, przez ten miesiąc zimą? Też trzeba troszkę pomyśleć przyszłościowo, tak, o tym wszystkim. Trzeba pomyśleć o tym, że okres zimowy jest najbardziej gorący, najbardziej wymagający i trzeba mieć kim grać. A jak oni wszyscy powierzają, to kim my grać będziemy? Dlatego ja jestem team Conor Gallagher. Mówię, bardziej cenię to, że jest typem zawodnika box to box. Ja mówiłem w ostatnim filmie, po ostatnim meczu, że my potrzebujemy zawodnika box to box. Wybieganego box to box. Ja nie mówię, że Baleba nie jest wybiegany, ale to jest bardziej rygiel defensywy i bardziej skupiony na odbiorze piłki. I jego atutami jest gra w obronie, a niekoniecznie gra do przodu. Natomiast Conor Gallagher ma to i to. Dobrze gra w defensywie, ale ma też inklinacje ofensywne. Także raczej jego bym widział. Mimo tego, że tam aż tak dużo nie gra teraz w tym Atletico Madryt, to się nie zapomina gry w piłkę, tak? I tu wydałaby się nawet lepsza opcja, bo tutaj może udałoby się go wypożyczyć
z tego Atletico Madryt i później kupić. Nawet jeśli by trzeba było go kupić, to pieniądze nie są zbyt wygórowane, jak za takiego zawodnika. To już teraz nie chcę kłamać, ile to dokładnie było. Coś około chyba 30 milionów. Mowa była coś, nie wiem, albo 25, albo 35, więc tak pójdę po środku około 30 milionów, więc no tyle za Balebę to my nie damy. Będziemy musieli dać znacznie więcej za takiego Balebę, tak? Myślę, że z 2 razy tyle przynajmniej będą chcieli Brighton. Wcześniej chcieli 100 baniek, może zajdą na mniej, ale to może te 60 to i tak trzeba będzie zapłacić, plus jakieś tam jeszcze bonusy. Może lepiej tego chyba jednak Gallaghera, tak? Przede wszystkim to byłby kolejny Anglik w składzie Manchester United, co jest ważne, gdyż no, historycznie, no, spójrzmy w historię, troszkę Anglików zawsze grało, reprezentantów Anglii przede wszystkim. W tym momencie, no kogo my tam mamy? No, kogo my tam mamy? Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount. No i co? No i tyle można powiedzieć, tak? No kim tam mamy więcej straszyć z Anglików? No powinno być tego znacznie więcej, tak? Znacznie, jakoś, no, powinniśmy się na tym rynku trochę takim skupić, żeby z powrotem ściągać do klubu rodowitych, tak, mieszkańców tych ziem. No bo tak zawsze było. Zawsze dostarczaliśmy jakichś reprezentantów, powtórzę to po raz kolejny. Ja nie mówię, żeby było tak, żeby nie kupować z innych krajów, tak? Można kupować, oczywiście, że można kupować. I jak ktoś jest dobry i tak dalej, ale też no, trzeba jakiś zachować balans, a na razie ten balans no jest fatalny. Przewaga taka jest tych zagranicznych zawodników nad Anglikami, Brytyjczykami. No. Także wiecie, no. Ja bym gdzieś szedł w tym kierunku, bo to będzie, to mówię, to jest taki koń do biegania, wybiegany box to box, zawodnik. I gdzieś ja bym to widział, no takie coś bym widział. No bo, no mówię, my się skupiliśmy w tym oknie transferowym na ofensywie, a wspomnieliśmy o środku pola. I tak naprawdę można było już się pomyśleć o tym Gallagherze latem tak naprawdę, bo już był do wyciągnięcia z Atletico Madryt. No ale gdzieś te losy potoczyły się inaczej i skupiliśmy się na innych zawodnikach, gdzie uważam, no to był lekki błąd, no bo 3 ofensywnych bardzo zawodników kupić, okej, no ale z defensywnych czy to tylko mamy naszego bramkarza nowego, Lamensa, a z pomocników nie mamy nikogo tak naprawdę, tak? No Kobe Mainu widzimy, co się dzieje i widzimy, że raczej on jest bliższy odejścia niż zostania w naszym klubie, więc wiecie, no, mało co wącha plac gry, więc jego można dorzucić jako 4. Anglika w tym klubie, ale on mało co gra. Także no, nie wiem, no, mówcie, co wy o tym myślicie. Może, nie wiem, macie inne zdania na ten temat, ale mi się wydaje, że nie wiem, no nie ma sensu płacić za zawodnika znowu jakieś horrendalne kwoty typu rzędu 60-70 milionów, jak można mieć Gallaghera za 30. Jak można mieć zawodnika sprawdzonego, przypomnę, 136 meczów w Premier League rozegranych. W Chelsea, tak? W Chelsea grywał i to jeszcze bardzo dużo grywał w Chelsea. Mówię, sporo bramek, sporo asyst, jak na pomocnika. Wiecie, no to nie ma porównania z tymi 4 bramkami, 2 asystami w 2 ligach, w angielskiej i francuskiej, gdzie francuska jest łatwiejsza od angielskiej. Także no nie wiem, co wy to myślicie, piszcie. Ja mówię, ja uważam, że jednak powinniśmy zachować równowagę w tym wszystkim i powinno, wiecie, w takim składzie być na przykład przynajmniej, nie wiem, przynajmniej 5 Anglików powinno wychodzić. Powinno przynajmniej 5 Anglików wychodzić w składzie. Mówię przynajmniej. No na razie tak nie jest. Gdzieś nawet mi się wydaje, tacy zawodnicy właśnie, tacy angielscy z Anglii, oni bardziej to czują. Bardziej takie te kluby będą bardziej czuli Manchester United. Będą wiedzieli, o co tam chodzi. Bo oni się tutaj wychowali, tak? Oni znają angielską piłkę. Jest to trochę inne podejście. Oni, mówię, jakoś moim zdaniem bardziej są nas w stanie przekonać, szczególnie jeśli
No, jeszcze będziemy mieli w pamięci to, co powiedział Bruno Fernandes, tak? W tym swoim sławnym wywiadzie, sławetnym. No on się starał, tak, jak najlepiej grać na 100%, no ale nie wyraził się może tak, ale no po prostu no, troszkę miał podłamkę i ręce mu opadały, jak widział, że nie wszyscy zawodnicy walczą na 100%, nie wszystkim zawodnikom zależy tak bardzo jak jemu. Także no to też powinna być jakaś wskazówka w tym wszystkim. To też powinna być jakaś wskazówka, że nie wszystkim zawodnikom zależy, czy zależało. Nie wiem jak jest teraz, ale no wiecie, gdzieś to daje do myślenia, tak, że nie wszystkim zależało. A dlaczego? No przyszli tutaj zarobić pieniądze bardziej najemnicy niż zawodnicy, którzy się utożsamiają z tym klubem. Mówię, Anglik, czy ogólnie Brytyjczyk będzie się z klubem angielskim bardziej utożsamiał. Czy to będzie Manchester United, czy Chelsea, czy Brighton, czy Aston Villa. No. Takie wychowanie tutaj od dziecka oglądający Premier League, no bardziej będzie tutaj się wkomponowywał w to wszystko. I gdzieś, że jeśli my chcemy w tej drużynie wyrobić charakter i twardość, no to musi być ta równowaga. Musi być ta równowaga w klubie, w drużynie. W pierwszej drużynie musi być równowaga tych zawodników. Nie może być takie wiecie, taka różnica. Mówię, tylu Anglików, tylu obcokrajowców. No nie może tak być. To musi być, jak już nie tak, to przynajmniej tak. Przynajmniej chociaż tak, żeby było. Żeby to jakoś miało ręce i nogi. Mówię, to gdzieś wydaje mi się, że to są inne charaktery, zawodnicy inaczej wychowani i gdzieś no, mający inne podejście do grania, tak? Twardzi przede wszystkim, tak? Twardsi chyba charakterem, nie mówię, wybiegani. To są zawodnicy przede wszystkim wybiegani. Tutaj się od małego się gra, wiecie, wszyscy grają, w szkołach grają, po szkołach grają, wynajmują te boiska, grają na tych malutkich boiskach, tłuką tą piłkę, ta piłka lata, no tak, biegają, mówię, w tom i z powrotem, od małego. Także no, to jest trochę co innego, no. To, mówię, no, powtórzę po raz kolejny, bo nie chcę przynudzać ich, trzeba zbliżać się do brzegu. Gdzieś mówię, moim zdaniem to jest jednak inny charakter, inne podejście i oni będą mieli inne podejście, mają do Ligi Angielskiej i inne podejście do FA Cup, do tych wszystkich rozgrywek gdzieś za dziecka, jako mali chłopcy oglądali w telewizorze i marzyli, żeby na takich boiskach grać, być, zdobywać trofea, podnosić trofea. Gdzieś tu upatruję, wiecie, takiego większego sensu w tym kierunku. No i mówię, ale przede wszystkim też no to, że mówię, Conor Gallagher to jest box to box, Carlos Baleba to jest raczej skoncentrowany bardziej na defensywie, jego mocniejszą stroną jest defensywa niż kreowanie sytuacji kolegom z drużyny, niż podłączanie się do ataku, niż wykańczanie jakiejkolwiek akcji. Więc on raczej bramek nam nie zapewni, a Conor Gallagher no, ma szansę kilka bramek zawsze w sezonie ustrzelić. No cóż, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, o co mi chodziło, że tutaj się za bardzo w tym wszystkim nie zakręciłem. I cóż, piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Jak wy to widzicie? Który team jesteście? Czy jesteście jednak może Baleba, czy może widzielibyście jednak Conora Gallaghera, Anglika? Czy Balebę, tak? No, to już jest wasz wybór. Mówię, można mieć różne zdanie, być w różnych teamach. Ja jestem team Conor Gallagher. Myślę, że wyjaśniłem dostatecznie jasno, dlaczego jestem w tym teamie. Mówię, dla mnie jest ważne, fizyczność to jedno, ale też charakter i podejście do zawodu, podejście do reprezentowania danej drużyny, tak? Także cóż, lajkujcie, subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, a podoba wam się to, co robię, podoba wam się moje filmy i te pomeczowe relacje i te ogólnie o Manchesterze. Także jeszcze raz mówię, lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, na razie, hej!